Fajna pogoda, cieplutko się robi. Także albo będzie za gorąco, albo będzie idealnie. Zobaczymy. Miejmy nadzieję tylko, że nas deszcz nie złapie. Nie wiem ile stopni, ale spadła temperatura przez ten deszcz. No i się zrobiło zimno. No, teraz takimi skałami trzeba iść. Mój bohater wyprawy, serio. Kolejny etap podróży. Wyślizgane kamienie, naprawdę. O, tu można bokiem iść, tyle dobrze. No jesteśmy coraz wyżej w chmurach, już dookoła nas praktycznie nic nie widać. Przerwa, jesteśmy na 3200 i na dole tam widać kamp, skąd ruszaliśmy. Się tak rozpadało po prostu, że masakra. Siemanko, siemanko, smacznej kawusi. Każdy wie co dalej. Dostaliśmy właśnie miskę z wodą, mydło, żeby się umyć. Ciepła woda elegancka. Dzisiaj pogoda robi się całkiem spoko i miejmy nadzieję, że się utrzyma cały dzień. Już jest trochę zimno, nie ma co ukrywać, ale z dnia na dzień będzie coraz gorzej. Będzie coraz zimniej. Ale spoko. Damy radę. Niesamowicie fajna przygoda. Jeśli ktoś do Proteas włączył ten odcinek, pamiętajcie, że już był pierwszy. Będzie w sumie 5, może 6. Mamy 6 dni wyprawy, będę chciał w każdym pokazać wam, jak to wygląda. Także zapraszam, oglądajcie dalej. Trzeba iść się myć, bo zaraz woda będzie zimna. Jesteśmy dzisiaj na 2853 metry nad poziomem morza i będziemy wychodzić dzisiaj na chyba 3800 już. 3800. Prześpimy się przez chwilkę, wchodzimy wyżej robić aklimatyzację. I schodzimy. Patrzcie, jak wygląda całe obozowisko. Wszystkie grupy, które idą, śpią mniej więcej w tych samych miejscach. No po prostu są wyznaczone do tego. Wiecie, tutaj jest park narodowy. Każdy namiot jest codziennie rozkładany. Później ma być złożony i idą dalej. A przed państwem tam widać właśnie w oddali Kilimandżaro. Będziemy na szczycie za 4 dni. No, trzeba się wziąć za mycie. Tak jak wam mówiłem, w takich miejscach przeważnie, na przykład wczoraj nie było jak się umyć, no to trzeba było się umyć po prostu mokrymi chusteczkami. To jest bardzo ważne. Ja rozumiem, że niektórzy to olewają i idą na trolla, ale pamiętajcie, mycie trzeba. Szczególnie jak się jest długo w podróży. No, dzisiaj nam dali ciepłą wodę, tak że zaraz trzeba się troszkę opłukać. Yo! Hi. Morning. Tutaj chłopak właśnie nam śniadanko teraz przyniósł. Co to dzisiaj mamy? Przynoszą nam w takich tych. Jak to się otwiera? O, trzeba przekręcić, no wiadomo. Siłą najlepiej, a tak to nie idzie. O! Ale się polałem. Płatki owsiane. Jakie dobre. Słodziutkie. Ale patrzcie to. Wiadomo. Co dzisiaj mamy na śniadanko? Owsianka, ale właśnie próbowałem to otworzyć, się cały dnią polałem. Podniesiemy się to do góry, co? No podnieś, no. No, dobra. Biorę się. Wiecie, tak ogólnie zęby świeżą za śniadanie. No i tak sobie, no trzeba lać po prostu. Mam zrobione tutaj z takim widoczkiem. Daj pan kubeczek. Jest elegancko. Dzisiaj jeszcze nie jest tak źle, ale teraz każdy kolejny dzień ma być już coraz zimniejszy. Dzisiaj spałem w samej bluzie, w spodniach i śpiworze oczywiście i w skarpetkach śmierdzących, ale tak trzeba było. Ale znaczy trzeba było, nie było wyjścia.
Ale już później chłopaki mówili, że no, że dzisiaj się zaczną takie temperatury, że już wesoło nie będzie. Asante? Asante. It's really Asante. Szef przyniósł, że to nie jest szef, tylko chyba jego pomocnik. Naleśniki, omlecik, tosty. Do tego mamy kaszka. No, eleganckie śniadanko. Nie ma co. Musimy zaraz. Filtr 50, obowiązek. Mam nauczkę z tego, jak w Kirgistanie, kiedy jechaliśmy w górach pod Basecamp. No wiecie, wszyscy byli elegancko w takich kominiarkach, a ja mówię, no po co im te kominiarki? No i stało się tak, że byłem tak spalony od słońca, normalnie byłem czerwony, miałem bąble po prostu na twarzy i od tego czasu nauczyłem się używać filtr w górach, a oprócz tego od dość dawna się nauczyłem używać codziennie, po prostu, żeby zabezpieczyć skórę i twarzy. No i dobra, mamy poranne sprawdzenie ciśnienia. Dobra. Chłopaki znają parę słów po polsku, bo przyjeżdżają tu polskie wyprawy. Mała maszynka, trzeba sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. 92.85. O, 92,85. Very good, yes? Yeah. Dobra, zaczynamy zwijanie się. Mieliśmy godzinę temu wyjść, ale nikomu się nie śpieszy. Dzisiaj nie mamy dużo. Dzisiaj mamy jakieś 5 km do zrobienia, ale dlatego, że trasa jest podobno taka dość stroma, dlatego tak mało. No i przewyższenia też. Tak, dzisiaj ruszamy dokładnie z Machame Camp, który jest na 2835. Wcześniej mówiłem 53, ale przestawiło mi się po prostu. Idziemy dzisiaj dokładnie do Shira Camp na 3750. I mamy praktycznie 1000 metrów przewyższenia. To już blisko 4000, a przy 4000 to się tak zaczyna choroba wysokościowa. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No, tam tak mówię, mamy 2 godziny, jak dojdziemy, 2 godziny odpoczynku i później idziemy jeszcze 600 metrów do góry, chwilkę tam pobędziemy i schodzimy, zrobić taką aklimatyzację. Tak będzie to jutro, znaczy dzisiaj będzie to robione. No już prawie wszystko zwinięte i zaraz startujemy. Miał być start 7:30, jest 9:00. Co nie? Nikomu się nie śpieszy, ładna pogoda jest. Oby się nie zmieniła. No, startujemy. Ciekawe, jak to dzisiaj będzie szło. Fajna pogoda, cieplutko się robi. Także albo będzie za gorąco, albo będzie idealnie. Zobaczymy. Miejmy nadzieję tylko, że nas deszcz nie złapie. Bo to jest największa przeszkoda. Chłopaki się też rozbierają z innego kempu. To w sumie było chyba, nie wiem, z 5 wypraw było? Może więcej, nie wiem. No i wyruszyliśmy i już teraz nasz przewodnik powiedział nam, że dzisiaj mamy iść kroczek po kroczku wolno ze względu na to, że mamy małą odległość. Przewyższenie prawie 1000 metrów. Będziemy już prawie na 4000. Także, żeby była aklimatyzacja, także trzeba iść wolniej, żeby nie za szybko. Bo wtedy nas dopadnie ból głowy. No i będzie nieciekawie. No, dzisiaj już ta trasa jest bardziej wymagająca. Wczoraj to wiecie, było luźno. Dzisiaj już trzeba uważać naprawdę, bo kamienie są śliskie. No i wiecie, łatwo, żeby się wywrócić. No i praktycznie cały czas do góry. Cały czas. Nie ma w ogóle prostego. Kolejny etap podróży. Wyślizgane kamienie naprawdę. O, tu można bokiem iść, tyle dobrze. A przed chwilą szliśmy po prostu po takich śliskich tych. Trzeba było uważać, bo w nieodpowiednich butach nie byłoby wesoło. Także jestem przygotowany. Elegancki, później na sam koniec jeszcze zostawię je chłopakom,
Powiedzieli, że wszystko, czego nie będziemy potrzebować, żeby im zostawić, bo im się tutaj przyda. No wiecie, wypiorą sobie i mają dobre. Ja te buty kupiłem przed tą wyprawą, także są prawie nówki. Dobrze będą mieli. No, krótka przerwa, jesteśmy na 3200 i na dole tam widać kamp, skąd ruszaliśmy. Cały czas idziemy pod górę, już jesteśmy teraz w chmurach praktycznie. Najlepszy będzie ten etap, jak będziemy już robić atak szczytowy i będziemy ponad chmurami przy wschodzie słońca. Cudownie będzie. Ruszamy dalej. Trzeba teraz podwójnie uważać. Nawet przed chwilą nasz podróżnik się wywalił na kamieniach. Rąbnął tak kością ogonową. Trzeba było mu pomóc się podnosić. Nie ma co gadać, no śliskie kamienie to są bardzo niebezpieczne. I tak od 1,5 godziny. Cały czas pod górkę. No i jesteśmy coraz wyżej w chmurach, już dookoła nas praktycznie nic nie widać, tylko biało. Jesteśmy na wysokości 3030 metrów. Patrzcie. Kolejny etap. Teraz przez skały trzeba przechodzić. Chłopaki to mają nieraz ciężko, bo ich blokuje. Tam idzie, a tam mają przerwę teraz. Jesteśmy w chmurach po prostu. Miał być ładny widok, ale niestety chmury tak wiszą, że nic z tego nie będzie. Where's Kitty? Yes. Gdzieś tam jest Kilimandżaro. Znaczy szczyt. Na Kilimandżaro jesteśmy cały czas. Ostatnio, jak powiedziałem mamie, że będę chodził na Kilimandżaro, że już wszystko mam zapłacone, to ona się mnie zapytała, że tobie się tak chce martnąć, męczyć i tak dalej. Ale ja w ogóle tak do tego inaczej podchodzę. Dla mnie to jest wyzwanie. Wyzwanie, które realizuję i które po prostu sobie odhaczam w głowie, że dałem radę, że zrobiłem to. I kolejne. I dodatkowo, jak tak sobie idziecie parę dni w górach, to uwierzcie mi, że wasz mózg się tak fajnie resetuje. Takie dobre pomysły wam wpadają do głowy. Ja już naprawdę wymyśliłem parę ciekawych pomysłów na przyszły rok, ciekawych podróżniczych, które myślę, że się spodobają wszystkim. I mi, bo będą to wyzwania, i wam, bo będzie się fajnie oglądało. Czekaj, niech sobie wejdzie chłop. Bój niego i na mnie poleci. Nie, no jakby tu padało, to musi być masakra po prostu. Nie dość, że te kamienie są mokre, to jeszcze jakby padało, to już to w ogóle nie wyobrażam, jakby się tu chodziło. Nie dziwię się, że to dzisiaj jest tak 5 km. Oczywiście później będziemy mieli dodatkowe. Będziemy robić aklimatyzację, ale 5 km chcesz pod taką górę. Dla mnie tam luz, ale wiele osób musi mieć ciężko po prostu. Jakąś rzeczkę tam słychać. Nieźle, nieźle. I się robi fajna pogoda też. Oh, nice. O, tutaj teraz fajnie widać, jakby dalej będziemy szli. Tak, idą, muszę oddalić. Wszyscy idą tu. I znowu w chmury. O, patrzcie, jakie fajne tam są jakie fajne drzewa. Ale to fajnie wygląda. Tak jakby, nie wiem, nie chcę go powiedzieć, że jakby palma, ale no, ale tak przypomina troszkę. You know the Giant Senecio? yes, that's Senecio Kilimanjaro. Okay. It's one among also the plants which you may found only here. Only here. O, Some widzicie? here and apart from Mount Meru. Okej. Czy to są tylko drzewka, które rosną tutaj? Typowo.
Ciekawe, ciekawe. Idziemy już godzinę 45. No i tutaj zacznie się już znowu wspinaczka. Cały czas trzeba do góry, do góry, do góry. I widzę tych chłopaków, jak się z tym sprzętem zajmą, wspinają do góry. Mi się przypominają Szerpowie w Nepalu. Tyle, że Szerpowie to nieśli naprawdę tak kosmiczne kilogramy. Bo tutaj chłopaki mają po prostu płacone za robotę. Tam Szerpowie mieli płacone za każdy kilogram, który wnieśli na górę. Mam taki jeden filmik właśnie wiralowy. Pokazuje, jak chłopak 55 kg niesie 75 kg do góry. I dawał rady. 20 km jest pod górę. No. Patrzcie, tam obok idzie w takich jakby klapkach, nie wiem jak to powiedzieć. I właśnie dlatego chcę zostawić tu moje buty. Komuś się przydadzą na pewno. No już jesteśmy prawie... No, w sumie jesteśmy na 3700, także jeszcze jakaś stówka przewyższenia. Tylko właśnie zaczęło padać. Jeszcze niedobrze. Czy to jest jeszcze taki deszcz, w którym można iść bez problemu. Jeszcze nie trzeba zakładać peleryny. Ale jak będzie gorzej, to już będzie trzeba się ubierać. Jak dla mnie na razie żadnych problemów z oddychaniem. Cały czas czuję, jakbym ten sam tlen. Nic mi się tak jakoś, nie wiecie, nie przestawia. Głowa nie boli. Zmęczony też nie jestem. Wszystko jest dobrze. No i tu zaczynają się znowu schody takie mocne. O, tutaj będzie chyba ładny widoczek. To już wam pokazuję. A nie, taki całkiem normalny. Niestety, dużo widoków przez chmury się teraz traci. No ale tak to jest. Racja jest dobry, idzie z tym koszem, nawet go nie trzyma. Ale to jest fajna przygoda. Myślę, że jak zejdę już na dół, bo wiecie, zawsze jest opcja taka, że choroba wysokościowa może w tym przeszkodzić. No to nie ma mocnych. Ale myślę, że akurat nie będę miał z tym problemu. Także jak zejdę na dół, to powiem wam, czy polecam to zrobić, chociaż już uważam, po tym co widzimy wczoraj, co widzimy dzisiaj, już uważam, że to jest taka fajna przygoda, że jak później zacznie się mocny mróz, to mogę zmienić zdanie. Tak, na razie to wiecie, jest zimno, bo jest, no ale idę sobie w koszulce. Jeszcze wszyscy idą ubrani, ale mi jest naprawdę ciepło, a wolę tak, niż mam się za bardzo pocić. O, toaletka zrobiona, jakby ktoś musiał dwójeczkę, chociaż nie polecam. O, popatrzcie jak ładnie. Jeszcze muszę tu zejść, tylko trochę uważać, bo jest ślisko bardzo.
pada coraz bardziej, także trzeba było już pelerynę założyć, żeby mi bluza nie zamokła. Mam tylko jedną bluzę ze sobą. No jak będzie mokro, to już nie będzie fajnie, bo tutaj w tej temperaturze to będzie ciężko, żeby coś normalnie schło. No, teraz takimi skałami trzeba iść. Nie no, mocny jest zawodnik na maksa. Jeszcze z koszem na głowie. Mój bohater wyprawy, serio. Nie wiem ile stopni, ale spadła temperatura przez ten deszcz. No i się zrobiło zimno. Nie ma co ukrywać. Czuję jak mi ręce marzną. A przez to, że pada, nie chcę rękawiczek zakładać, żeby nie były całe przemoczone. Tym bardziej, że już jakoś daleko nie mamy. Myślę, że może nie wiem, 20 minut, pół godziny. How far? For me, it's like 20 minutes. 20 minut, okej. No, 20 minut jeszcze mamy. Denis jest spoko ziomem. Szok, 250 razy tu już szedł. Niezły wynik, co? No i końcówka pierwszego etapu oczywiście. Byliśmy na teraz 3800, schodzimy na 3750. Mamy parę minut, będziemy w obozie. No i relaksik, obiad, naładować się energią, może jak się uda, to krótka drzemka. No i po południu ruszamy. Jeszcze kawałek zrobić i później wracamy z powrotem do obozowiska. No już przed nami widać kemping. Dokładnie tam. Troszkę znowu zaczęło padać, ale to nic. Jak już jesteśmy na miejscu, to już luzik. A dokładnie tam za chmurami jest Kilimandżaro. Denis mówił, że właśnie jak może później przejdą chmury, będzie ładnie widać. Mam nadzieję, że przejdą. To był ten plus właśnie, jak byłem w Himalajach, że cały czas mi sprzyjała pogoda. Niebo było bezchmurne i cały czas było widać piękne widoki. No nie wiem, czy mówiłem, ale trasa zajęła nam około 3 godziny 45 minut. No, to sobie wyobraźcie, jakie to musiało być przewyższenie. No cały czas szliśmy w górę praktycznie, po kamieniach, po śliskich kamieniach. Trzeba było uważać. Co jakiś czas przerwa na wodę, bo trzeba tu bardzo dużo pić wody. Ze względu na to, że nie możecie doprowadzić swojego organizmu do odwodnienia, bo wtedy jest dużo łatwiej o chorobę wysokościową też. Także codziennie minimum 2 litry, a jak się uda, to 3 trzeba wypić. Wszyscy się rozkładają już. No jesteśmy. Shira Cave Camp, 3750 metrów. Super. Teraz do namiotu, do toalety i zjeść coś. No, 9 stopni. Pokazuje temperatura jaka jest. I deszczu napadało dzisiaj sporo. Ale tu ponuro wygląda, to nie? No ale cóż. Jednak słońce naprawdę daje zupełnie inny pogląd na wszystko. Ale może się wypogodzi. Trzeba trzymać kciuki. Tutaj nasze sąsiady mają kampa. Chłopaki z ekipy są takich dużych. No a tu chłopaki od nas rozłożyli jeden. A nasz kamp jeszcze nie stoi. Jeden chłopak się poczuł źle po drodze. Musieli wysłać kogoś po niego, żeby pomogli mu wziąć jego ładunek. Ale spoko. Ogólnie dzisiejszy dzień całkiem spokojnie. Dobrze się czuję i to jest najważniejsze. Forma olimpijska jak zwykle. Zero zmęczenia. Tak się zdobywa szczyty. Na razie. Jutro będzie gorzej. Znowu zaczęło lać. Chłopaki już tutaj coś pichczą w środku. Pichcą obiadek jakiś. Wodę gotują, żeby herbatkę zrobić.
Tutaj ekipa rozkłada namioty. Jest elegancko. Mam ochotę zjeść, herbatka i się przespać chwilę. Albo chociaż poleżeć, książkę poczytać, żeby odpocząć. Bardzo niewesoła pogoda jest. Się tak rozpadało po prostu, że masakra. Wnieście krzesełka. Nie ma lekko. Się tak rozlało. Całe szczęście, że doszliśmy do kempingu. Jest po prostu ulewa teraz. Wszystko totalnie mokre będzie. Ciekawe, gdzie jest mój plecak. Co? No nie mały. Mały mam tutaj, gdzie jest duży. Czy przypadkiem nie jest gdzieś nie leje po nim? Nie, no oby nie. Jakieś 90%. Nie no, chłopaki mają ogarnięte dobrze w miarę. Powiem tak, że są dobrze zorganizowani, no. Nie ma co gadać. No, nieraz już tu byli. Ale jeju. Mam nadzieję, że to chwilowa ulewa. Teraz już jest końcówka sezonu deszczowego, już nie powinno w ogóle padać. No ale niestety, no. Ulewa okropna. No, leje tak. Mam nadzieję, że kucharz już tam zaczął robić uradek dla nas. Dzisiaj mamy na obiad kurczaka i frytki. Nie ma co narzekać. Do tego zawsze jakąś owocka dają. Ciepłe kakao. Cały czas Milo musi być. Musi być. Wiecie, z kawą na takiej wysokości już trzeba uważać trochę, żeby nie ponosił za bardzo ciśnienia, żeby głowa też nie bolała bardziej. Chociaż myślę, że jeszcze dzisiaj luz, ale to przed kolejną trasą, zanim wyjdziemy na popołudniową aklimatyzację. Teraz to na razie czekoladka do śpiworka i się ogrzać. Przyszedł chłopak, stolik rozkłada nam. Zaraz ciepła woda wjeżdża i pijemy coś ciepłego. Ale wiecie, jakie rano było fajne powitanie? Znaczy pobudka. Było tak, namiot, obudzić i od razu chłopak przynosi, otwiera i cyk, kubek herbaty z imbirem. Po prostu idealna pobudka w górach. Same dobre wiadomości. Przestało padać i przyniesiłem gorącą czekoladę. Idealnie. Nie żałuj. Hello. What's up? We go to our tent. Okay. Gorąca czekoladka. Chociaż szczerze, nie zmarznęliśmy tak bardzo, przynajmniej ja. Przez chwilę było zimno, jak deszcz zaczął padać. Trzeba było założyć pelerynę. Teraz znowu w sumie leje. Ale jest jeszcze okej. Wydaje mi się, że dopiero dzisiaj w nocy się zacznie zimno robić. No i od jutra, bo już będziemy coraz wyżej. A na samej górze ma być około minus 15, minus 20 stopni. Powiem wam tak, jak nie umrę dzisiejszej nocy, to znaczy, że jest cud, bo te skarpetki po prostu nie ma letko. Trzeba wziąć chusteczki mokre i umyć nogi. Chwilę relaksik, trzeba sobie odpocząć. No bo to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Jeszcze mamy jedną traskę. Także trzeba się lekko zregenerować. O. Ale już sama czekolada gorąca dużo dała. A jeszcze dodatkowo jak przyniosą obiadek, który robią, ma być za 15 minut, to już będzie w ogóle super. Fajna przygoda. Mimo tego, że leje. Znaczy teraz akurat przestało chyba, albo może trochę słabiej. To i tak jest świetnie. Jest obiadek, patrzcie. Fryty, kurczaczek, sałatka. Pięknie. Mamy 2 godziny. Także można się przespać chwilę, zobaczymy, czy w ogóle usnę. Ale będę próbował. No jest 18. Patrzcie, jest ciemno, znaczy ciemno. Mgła cały czas. Co chwilę pada. Także nie ruszyliśmy już na aklimatyzację. Trzeba było odpuścić. Bez sensu, że ma nas zlać. Jak tak naprawdę jutro będziemy robić aklimatyzację, bo rano ruszamy. Jesteśmy na 3750. Rano ruszamy na 4600. Ale śpimy na 3900. Także jutro sobie ją zrobimy spokojnie. Ale jest ponuro w takim kempingu teraz. Nie ma słońca. No ale cóż.
celem jest zdobycie szczytu, a nie to, żeby było fajnie na kempingu. Chociaż to też się przydaje. W ogóle muszę iść do kibla, nawet go nie widzę. Jest taka mgła. No ale trudno. No cóż, powiem wam tak. Nie jest najgorzej, ale dobrze też nie jest. Ze względu na to, że właśnie cały czas leje. I tak mieliśmy farta, że doszliśmy o dobrej godzinie i tylko raz nas złapała ulewa, a później to naprawdę co 10 minut ulewa. No, niestety. Ale cóż, miejmy nadzieję, że jutro może wyjdziemy. Chociaż nie, no jutro znowu będziemy, ale może dobra, może pojutrze już będziemy troszkę ponad chmurami i może będzie lepiej. No, ja to liczę tylko na to, że jak będziemy atakować w nocy szczyt, dojdziemy i będzie piękny wschód słońca, piękny wschód właśnie nad chmurami i pokażę wam, jak to niesamowicie wygląda. Walczę, żeby nie zwymiotować. Powiem wam tak, toalety w takich miejscach nie jest ciekawa sprawa, ani trochę. Byłem w podwójnej warstwie, jedna, druga. I tak śmierdziało, także szok. No ale nie ma wyjścia. Dobra, pokażę wam, żebyście wiedzieli. Znaczy nie pokażę dokładnie, ale macie po prostu taką dziurę. Co do zapachu to nie będę komentował, bo to jest walka o przetrwanie. 18 tu nie ma co robić kompletnie. Także trzeba iść do namiotu, prowizoryczny prysznic, mokrymi chusteczkami, umyć się, książeczka, trochę poczytać, czekać na kolację. O 20 kolacja, zjeść do spania. Był teraz Denis tutaj, powiedzieć nam, że 7:30 kolacja. No, trochę nam poprawił humory, bo my myśleliśmy, że będzie już ciężko z powerbankami. Pytałem się go, mówię, że spoko, że na górze jest taki domek rangersów, gdzie będzie można podładować. Bardzo tu oszczędzamy energię. Wiecie, jak się szło na Everest Base Camp, tam wszędzie były domki. No, za prąd trzeba było płacić, ale można było mieć, można było ładować. A mi bardzo zależy na tym, żeby było naładowany cały czas telefon, bo muszę nagrywać, wiadomo. Moja praca nie jest tu tylko dla przyjemności, ale też, żeby nagrywać. No, także mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Tak w ogóle, jest świetna promocja na stronie Golden Fox. Wiecie, współpracuję już z nimi bardzo długo, robiliśmy razem olejki. Teraz wydali bardzo dużo nowych produktów, takich typowo zdrowotnych. Jakieś tam grzybki i tak dalej. Dodatkowo wymyśliliśmy taką promocję, że jeśli ktoś zrobi zakupy za 350 zł do 25 dokładnie, to dostanie prezent olejek. Tak, żeby być coś ode mnie na święta dla was. To będzie taki gratis. No i plus dodatkowo jeszcze tam jakieś próbki różnych rzeczy. Także naprawdę bardzo polecam. Na dole znajdziecie link. I pamiętajcie, że jeśli coś zamawiacie, to wpisujcie hasło wojownik. Chyba że zamawiacie przez rabatywojownika.com, no to spoko. No to nie musicie, bo to wtedy idzie przekierowanie, tak jakby przeze mnie. Dzięki wielkie. I jeszcze raz wesołych świąt, bo to już będzie zaraz przed samymi świętami ten film. A dzisiaj jest dokładnie tutaj 15 grudnia. No, ale seria będzie szła dopiero jak zejdę na dół, bo wiadomo, nie ma jak wysyłać materiałów. Nice. Tościk, jak sobie nadam. Okej, thank you. To tam dzisiaj mamy zupkę na kolację. Do tego banany, tosty. A, no spoko, czyli nie będzie bardzo groży dzisiaj. Chyba że jeszcze chcę przynieść więcej. Gdzie jeszcze? No. I do spania po 22. Zaczyna się bardzo zimno robić. Ale trudno, damy radę. Jutro kolej czeka na 10 km do przejścia. Także zapowiada się ciekawie. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i śledzić całą podróż. Dzięki wielkie. Jo. 6:20. Wszyscy wstają. Zobaczcie, tam już piękny golden hour się robi. O, Kamil już tam jest. Widzisz go? Idę zobaczyć. A z tej strony, moi kochani, Kilimandżaro.
Tu patrzcie, jak pięknie zawieszone niżej chmury są. Ale cudownie. No i tutaj, jak wyjdzie tylko jeszcze słońce bardziej, już jest bardzo wcześnie, to będzie pięknie. Fajnie, fajnie. No to z tym pięknym widokiem kończę ten odcinek. Pozdro, trzymajcie się, zapraszam na kolejny, na trzecią część tej wyprawy.